W momencie, kiedy indeks S&P 500 osiąga historyczny szczyt 5000 punktów, na rynku wcale nie brakuje grupy przegranych, nielubianych spółek, które mierzą się z większymi bądź mniejszymi wyzwaniami. Taką spółką niewątpliwie w ostatnim czasie jest PayPal, czyli firma, której współtwórcami byli m.in. Peter Thiel, który jest również współzałożycielem Palantir, a w późniejszym czasie także Elon Musk, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. PayPal niegdyś błyszczał na rynku jako pionier w dziedzinie elektronicznych transakcji. Na przestrzeni 2021 roku spółka osiągnęła wycenę rynkową na poziomie 362 miliardów dolarów. Dla porównania, wycena Coca-Coli historycznie sięgnęła maksymalnie 280 miliardów dolarów. Pod względem kapitalizacji sytuacja giganta płatniczego diametralnie się zmieniła. PayPal jest wyceniany na zaledwie 60 miliardów, co stanowi ułamek wcześniejszej wyceny rynkowej. Nowo mianowany CEO Alex Chriss przedstawił na początku lutego strategiczny plan przekształcenia firmy w bardziej zyskowną w celu zmniejszenia presji na jej akcje, które w 2023 roku były jednymi z najgorszych w indeksie Nasdaq 100. Chriss podkreślił, że 2024 rok będzie rokiem przejściowym, skupionym na przygotowaniu firmy do długoterminowego sukcesu. W czwartym kwartale firma odnotowała skorygowany zysk na akcję w wysokości $1,48, co było lepsze od oczekiwanych $1,36, a przychody wzrosły o 9% do $8 miliardów, również przewyższając prognozy. Jednakże prognoza zysku na akcję na 2024 rok w wysokości $5,1 była poniżej oczekiwań analityków, którzy przewidywali $5,49, a prognozowane wolne przepływy pieniężne w wysokości około 5 miliardów były również niższe od oczekiwanej wartości $6,2 miliarda. Moim zdaniem przyszedł czas na zakup tej spółki. W tym materiale dowiecie się, w jakim horyzoncie czasowym rozpatruję tę spółkę oraz dlaczego właśnie na nią się zdecydowałem. Oczywiście to nie jest spółka bez problemów. Jej niska wycena nie wzięła się znikąd i o tym też szerzej porozmawiamy, bo trzeba być świadomym ryzyka. Jednak tak jak wspominałem, buduję portfolio, które ma rosnąć 20% średnio rocznie, a bez ryzyka nie byłbym w stanie walczyć o taki wynik na rynku. Czy mi się uda? Nie wiem. Ale każdy z nas ma tylko jedno życie, więc jak nie podejmiemy rękawicy, to na pewno przegramy. Przypominam, że jeśli PayPal jest na waszej liście obserwacyjnej, jego akcje możecie kupić bez prowizji u partnera tego odcinka i kanału, czyli XTB. Swoją drogą, gdy wpłacam dolary czy euro na konto maklerskie w XTB, to zawsze korzystam z PayPala, pod którego mam podpiętą kartę wielowalutową, dzięki czemu zapewniam sobie korzystny kurs walutowy. Przechodzimy do meritum i analizę spółki zaczynamy od stałych kryteriów, które ustanowiłem w poprzednim odcinku. W pierwszej kolejności sprawdzamy, czy spółka zapewnia nam systematyczny wzrost przychodów i zysków. Patrząc na wykres powiedziałbym, że odpowiedź jest twierdząca, ponieważ przychody z roku na rok wykazują się dynamiką wzrostową. One rosną jak od linijki. Trochę inaczej jest z zyskiem netto, ponieważ w 2020 roku był on wyższy niż w późniejszych 2 latach. Jednak nic dziwnego, ponieważ rok covidowy rządził się swoimi prawami i dla spółki związanej z handlem e-commerce to był czas prawdziwych żniw i dobrze, że spółka to wykorzystała na własny cel. Na koniec 2023 roku rekordowy wynik zysku netto z 2020 został delikatnie przebity. Tym samym dajemy punkt spółce w tym obszarze. O perspektywach dla spółki powiem więcej na sam koniec. Drugi aspekt, który rozpatrujemy, to pozycja rynkowa na miarę buffettowskiej fosy. Czy PayPal ją ma? Moim zdaniem nie. Wobec tego nie jestem w stanie za ten obszar przypisać spółce punktu i już tłumaczę dlaczego. Rzeczywiście PayPal przez lata działalności nabrał masy pod względem ilości kont konsumenckich i sprzedawców. Ma ich łącznie 426 milionów. Ale jego działalność w żaden sposób nie buduje przywiązania do swojego systemu płatności. Aby zobrazować to, o co mi chodzi, dajmy przykład niemieckiej firmy SAP, czyli twórcy oprogramowania ERP. Jeśli prowadzisz firmę zatrudniającą 20 000 osób,
I wszystkie operacje z obszaru księgowości, finansów, spraw kadrowych, logistyki i kontaktu z klientami przeprowadzasz za pośrednictwem systemu tej firmy, nie jesteś w stanie z niego z dnia na dzień zrezygnować. Powiem więcej. Rezygnacja z niego na przestrzeni 3 lat też będzie problematyczna, bo wszystkie dane masz zagregowane w jednym specyficznym systemie. Ciężko jest odejść od SAP-a z uwagi na złożoność procesu, prawda? PayPal nie ma takich sposobów, by cementować ze sobą sprzedawców i konsumentów. Klientowi sklepu jest wszystko jedno, jakiego systemu płatności użyje, najważniejsza dla niego jest wygoda i prostota rozwiązania. Na tym polu niewątpliwie wygrywa Apple Pay, w którym płatność to dosłownie 2 kliknięcia w smartfonie. Z kolei dla sprzedawcy internetowego najważniejsze jest posiadanie form płatności, które są najchętniej wybierane przez klientów. Drugi element, który sprzedawca bierze pod uwagę, to wysokość opłat transakcyjnych. Na tym polu PayPal też jakoś szczególnie się nie wyróżnia. Zobaczcie, że nawet większe platformy e-commerce tworzą własne rozwiązania płatności internetowych. Nie trzeba daleko szukać. Na polskim rynku jest to Allegro Pay, globalnie rośnie konkurent w postaci Amazon Pay. Prześwietlmy teraz finanse spółki i wycenę akcji. Kilka podstawowych danych i wskaźników. Wskaźnik cena do zysku na poziomie 16. To znacznie poniżej średniej dla indeksu S&P 500, dla którego ten wskaźnik wynosi około 22. Wskaźnik Enterprise Value to EBITDA na poziomie 9. Nawet na polskim parkiecie znalezienie spółek z tak niskim wskaźnikiem jest coraz trudniejsze. Wskaźnik cena do wartości księgowej na poziomie 2,9 uznałbym za całkiem niski dla spółki z branży technologicznej, ale on w tym przypadku nie ma większego znaczenia. Możecie pamiętać moją analizę spółki Text, gdzie ten wskaźnik wynosi 30 i też nie robi to na mnie większego wrażenia. Jeśli chodzi o zadłużenie spółki, wskaźnik Debt to Equity na bardzo bezpiecznym poziomie 46%. Wskaźniki ROE oraz ROIC, wynoszące odpowiednio 21 i 18%, są naprawdę zadowalające. Podobnie jest z marżą netto na poziomie 14%. To, co jeszcze wskazałbym na plus, to na pewno fakt, że przez ostatnie 10 lat spółka nie miała ani razu roku zakończonego stratą. Jak widzicie teraz na ekranie, PayPal rok w rok generuje wolne przepływy pieniężne. To nie jest zysk papierowy, tylko pokryty prawdziwą gotówką. Wskaźnik Price to Free Cash Flow wynosi niecałe 20. Dla jasności, wskaźnik Price to Free Cash Flow pomaga inwestorom zrozumieć, ile płacą za każdą złotówkę wolnej gotówki generowanej przez firmę. Jeśli wskaźnik jest niski, to może oznaczać, że akcje firmy są niedowartościowane w stosunku do jej zdolności do generowania gotówki. Przykładowo, wskaźnik Price to Free Cash Flow dla europejskiego konkurenta PayPala, czyli Adyen, wynosi 54. Dla Visa 30, Mastercard 36, a dla firmy Block, czyli operatora płatności działającego pod marką Square, wynosi on 52. Zdecydowanie. Pod względem wskaźników fundamentalnych PayPal jest tani jak na firmę wchodzącą w skład indeksu S&P 500. Nowy prezes spółki mówi, że rok 2024 będzie okresem przejściowym, w trakcie którego zajdzie wiele zmian w działalności firmy. Ja z kolei widzę, że PayPal w ten trudniejszy rok przetasowań wchodzi z silnymi finansami, dlatego przyznajemy punkt za ten obszar. O dywidendzie za wiele powiedzieć nie możemy, bo spółka jej zwyczajnie nie wypłaca. Za to PayPal dokonuje systematycznego skupu akcji własnych, przeznaczając na to co roku od 33 do 52% zysku netto. Takie rozwiązanie nie jest dla mnie problemem. W przypadku spółek amerykańskich i tak nie jestem w stanie zoptymalizować podatku od dywidend za pomocą konta IKE, ponieważ 15% podatku u źródła zostanie mi pobrane niezależnie od tego, z jakiego konta dokonam zakupu. Za ten obszar spółce nie jesteśmy w stanie przypisać punktu, ale doceniam konsekwentnie przeprowadzany buyback. Idąc dalej, jak mawia Warren Buffett, nigdy nie inwestuj w biznes, którego nie rozumiesz. Pomaga to unikać ryzyka związanego z inwestowaniem w nieznane obszary, gdzie trudniej jest ocenić potencjalne zagrożenia i możliwości wzrostu. Mam taką zasadę, że zanim podejmę decyzję o zakupie jakichkolwiek akcji, muszę zrozumieć, na czym faktycznie zarabia ta firma
jakie są 3 najważniejsze czynniki potencjalnego ryzyka i wzrostu dla tej spółki. Model biznesowy i działalność PayPala można uznać za jedną z prostszych, a zarazem skutecznych metod generowania przychodów. Firma działa głównie jako pośrednik płatności, umożliwiając użytkownikom szybkie przesyłanie pieniędzy oraz dokonywanie płatności online bez konieczności dzielenia się swoimi danymi finansowymi z każdym sprzedawcą indywidualnie. PayPal zarabia poprzez pobieranie opłat transakcyjnych od sprzedawców, które są procentem wartości transakcji plus stałą opłatą. W całym 2023 roku przez system PayPala przeszło $1,5 biliona. Dodatkowo firma generuje przychody z usług premium, takich jak szybsze transfery pieniężne, usługi kredytowe dla konsumentów i sprzedawców, a także zyskuje z różnic kursowych przy transakcjach międzynarodowych. Decydując się na zakup akcji, miałem w głowie 3 główne ryzyka związane z PayPal, a które będę dokładnie obserwować. Po pierwsze, deflacja. W warunkach deflacji konsumenci czy firmy mogą odkładać wydatki w oczekiwaniu na dalsze spadki cen, co może prowadzić do zmniejszenia liczby transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem PayPala. To z kolei może skutkować spadkiem przychodów z opłat transakcyjnych, które stanowią największą część dochodów firmy. Widzimy po odczytach z gospodarki chińskiej, że deflacja kryje się za rogiem. Chińska deflacja może się rozlać na inne regiony z uwagi na to, że państwo środka nadal jest głównym producentem dóbr użytkowych skierowanych do konsumentów z całego świata. Dla tego typu firm jak właśnie PayPal, Visa czy Mastercard umiarkowana inflacja jest najlepszym środowiskiem do wzrostu. Z jednej strony konsumenci dzięki temu wydają więcej, ponieważ czują, że ich pieniądze tracą na wartości. Z drugiej strony, gdy inflacja staje się naprawdę wysoka, konsumenci zaczynają czuć ograniczenia swoich budżetów, a to wpływa na fakt oszczędzania na najdrobniejszych wydatkach i potrzebach. Po drugie, kolejnym czynnikiem ryzyka jest Donald Trump i jego zapowiedź ceł na chińskie produkty. Jeśli te cła wynosiłyby zapowiadane wcześniej 10%, to może nawet i pozytywnie by to jeszcze wpłynęło na wolumen transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem PayPala. Ale później Trump odpalił armatę, wskazując, że cła na chińskie wyroby powinny wynosić nawet 60%. To już by jednak była katastrofa. Rozumiem jednak, że kampania wyborcza rządzi się własnymi prawami, więc nie biorę tego do końca na serio. Jednak jest to ryzyko, które w dalszym okresie zamierzam trzymać w ryzach. Trzecim zagadnieniem, które stanowi wyzwanie, jest niewątpliwie konkurencja. Firma musi mierzyć się z gigantami technologicznymi takimi jak Apple i Google, ponieważ ich metody płatności są skrajnie proste i wygodne dla użytkownika. PayPal nie jest do końca na przegranej pozycji, przynajmniej w Europie, a to wszystko dzięki biurokratom z Unii Europejskiej. Płynnie przechodzimy do pierwszej szansy, jaką widzę przed PayPalem. Unijne rozporządzenie zwane Digital Markets Act ma na celu promowanie uczciwej konkurencji i ograniczenie praktyk monopolistycznych przez gigantów technologicznych takich jak Google czy Apple. W dużym skrócie, ta regulacja może sprawić, że PayPal będzie w stanie wejść w obszar płatności NFC, co wcześniej było silnie blokowane przez wspomnianych graczy. PayPal, korzystając z tej szansy, może poszerzyć swoje usługi, stając się bardziej wszechstronną platformą płatniczą, która będzie oferować szereg metod płatności, w tym także płatności w świecie offline, co może przyciągnąć nowych użytkowników i zwiększyć udział w rynku. Mamy Apple Pay'a, mamy Google Pay'a. Możliwe, że w 2024 roku zobaczymy w swoich smartfonach funkcję PayPal Pay. Idąc do kolejnego argumentu za zakupem PayPala, wydaje mi się, że większość inwestorów zapomniała, na jakim rynku funkcjonuje PayPal. To nie jest przemysł tytoniowy, węglowy czy wydawnictwo papierowych gazet. Mówimy o rynku e-commerce. Prognozy wskazują, że wartość światowego rynku e-commerce w 2023 roku wynosiła $16 bilionów, a w 2032 roku przewidywany jest wzrost do ponad $57 bilionów. Nawet jeśli udział PayPala w tym torcie pozostanie na niezmienionym poziomie, to wolumeny transakcji przechodzące przez system płatności firmy San Jose wzrosną 4-krotnie przez ten czas.
Ostatni i bardzo istotny dla mnie scenariusz to rzeczywiste odchudzenie firmy, restrukturyzacja i skuteczne wprowadzenie nowych innowacji, między innymi w obszarze AI, które mają przynieść znaczący wzrost w przyszłości. W świetle ostatnich ogłoszeń PayPala dotyczących restrukturyzacji i zwolnień 9% personelu, które mają na celu zwiększenie sterowności i efektywności operacyjnej firmy, ten scenariusz zakłada, że te działania przyniosą oczekiwane rezultaty w postaci zmniejszenia kosztów i zwiększenia rentowności. Gdy tylko marżowość firmy się poprawi, spodziewam się wzrostu cen akcji. Podsumowując naszą analizę, spółka zebrała 3 na 5 możliwych punktów do zdobycia. Nie byliśmy w stanie przyznać punktu za dywidendę, której zwyczajnie nie ma, ale są buybacki. Trudno też mówić o biznesowej fosie w momencie, gdy tylu mocnych konkurentów bije się o ten rynek. Niemniej, finanse spółki i wycena wyglądają obiecująco, zarząd skutecznie obniżył oczekiwania inwestorów co do przyszłego wzrostu w 2024 roku. Wystarczy więc delikatne, pozytywne zaskoczenie i pierwsze efekty reorganizacji firmy, abyśmy zobaczyli wyższe ceny akcji. Nie uważam, żeby PayPal zagościł do mojego portfela na zawsze, ale nie mogłem odpuścić takiej szansy, kiedy notowania spadły do $55 za jedną akcję. Nie jestem w stanie obecnie na rynku znaleźć wielu ciekawych okazji, a uznałem jednocześnie, że PayPal może być ciekawym składnikiem portfela, który pomoże realizacji celu, jakim jest 20% zysku średniorocznie. Jest to więc średnioterminowa inwestycja oparta o założenia związane z rozwojem rynku e-commerce, szansy dla firmy na rynku europejskim oraz skuteczną restrukturyzacją. Analizując bilans spółki możemy policzyć, że PayPal ma pozycję gotówkową netto w wysokości $7,7 miliarda, co stanowi około 12% wartości rynkowej. Chodzi o wartość środków wykraczającą ponad dług firmy. Jeśli odejmiemy tę pozycję gotówkową od kapitalizacji rynkowej, PayPal jest notowany ze wskaźnikiem rentowności wolnych przepływów pieniężnych na poziomie 10% i to już po buybacku, zakładając, że spółka skupuje akcje po obecnym kursie. To jest coś, koło czego nie mogę przejść obojętnie. Stawiam na to własne pieniądze, zobaczymy w przyszłości, czy postąpiłem słusznie. Zakupu PayPala dokonałem przy cenie akcji około $56 i kursie około 4,01 zł za $1. Na dzisiaj to wszystko. Dajcie znać, czy spółka San Jose gości w waszym portfelu. Dzięki, cześć.